Mamy 8:30, a dzisiaj pokażemy Wam nasz typowy dzień na 5-miesięcznym workation w Indonezji. W Indonezji kanapki na śniadanie to rzadkość, dlatego w sklepach można znaleźć głównie chleb tostowy. Zapomnijcie też o dobrych serach, wędlinach czy maśle. Naszą alternatywą stały się tosty z guacamole, mini kukurydzą, jajkami i kiełkami. Ze względu na to, że woda z kranu nie nadaje się do picia, nawet po przygotowaniu, w każdym mieszkaniu mieliśmy duży baniak z wodą pitną. Znajdujemy się na typowym indonezyjskim targu i przyszliśmy zrobić zakupy, no bo są to na pewno dużo tańsze, ale też dużo bardziej lepsze jakościowo, jeżeli chodzi o warzywa i owoce, niż w supermarketach. Teraz kupujemy orzeszki, żeby zrobić gado-gado, czyli taką sałatkę i właśnie do tej sałatki dodaje się sos z orzeszków. Zobaczymy, czy uda nam się dostać wszystkie składniki. Liczymy też na wiórki kokosowe, z których można robić prawdziwe mleko kokosowe. Na indonezyjskich targach można znaleźć dosłownie wszystko, od świeżych warzyw i owoców, przez przyprawy, mięso, orzechy, tofu, aż po wiórki kokosowe przygotowywane na miejscu ze świeżych kokosów. Na targach większość osób nie zna angielskiego, dlatego komunikacja zazwyczaj sprowadza się do używania pojedynczych słów, pokazywania przetłumaczonego tekstu lub wskazywania konkretnego produktu. Ceny najczęściej pokazywane są przez sprzedawców na kalkulatorach. Zakupy na targu chyba udane. Chyba nawet zyskaliśmy jednego subskrybenta. Okazało się, że pan, który sprzedawał kokosy, okazało się też ma
swój kanał na YouTubie, filmiki o tym, jak wygląda jego bazar z kurczakami. Bo sprzedaje kurczaki jeszcze. To sprzedawanie mięsa nam się trochę mnie przeraża, bo potem chodzi tyle much i to tak obrzydliwie wygląda. No, na świeżym powietrzu to leży, a jest naprawdę bardzo gorąco. Jak kupowaliśmy orzeszki, to pan nam powiedział 20 000, a właściwie na początku 2000, ale po prostu językowo tam się nie udało dogadać, bo wszystko oczywiście na tłumaczu po prostu. Po czym pani go walnęła w bok, coś do niego powiedziała i nasza cena podskoczyła do 30 000. Ale mamy już orzeszki, więc mamy nadzieję, że uda nam się zrobić dobry orzechowy sos. Naszym kolejnym etapem dzisiejszego dnia jest 2-godzinny masaż. Trzeba się zrelaksować przed pracą. Tym razem będziemy mieć obydwoje po godzinie tradycyjnego masażu, potem 30 minut masażu Shih-Tzu, który z tego co przeczytaliśmy polega na jakby głębokim dotykaniu punktów na ciele, które mają sprawić, że energia zostanie uwolniona i przewrócona. Mamy nadzieję, że nie skończy się na wbijaniu palców w plecy, ale ja już byłam na takim masażu w Jogjakarcie i tylko głowy i było bardzo przyjemnie. I po tych 30 minutach masażu Shih-Tzu ja będę miała właśnie masaż głowy, a Dawid będzie miał masaż stóp. Zobaczymy, co z tego będzie. Mamy dobre wspomnienia z Tajlandii z masażu stóp, więc jesteśmy pozytywnie nastawieni. Trochę tutaj jest tak, że trzeba po prostu próbować. Niektóre miejsca mają jakieś opinie na Google, ale ich jest na tyle mało, że tak naprawdę musimy się opierać na nich i na tym, żeby po prostu spróbować, czy dane miejsce nam odpowiada. Jeżeli tak, to może później wrócić. Nawet tu przygotowanie do chińskiego Nowego Roku. Masaże w Indonezji są tanie. W tym salonie 2-godzinny masaż dla jednej osoby kosztował nas 62 zł. Niezależnie od rodzaju masażu, zazwyczaj zaczyna się od obmycia stóp, a kończy filiżanką herbaty imbirowej. Okazało się, że tradycyjny masaż to taki, w którym chodzi się i masuje stopami po ciele. To było ciekawe doświadczenie. Jak Ci się podobało, Dawid? Przyjemne, chociaż czasami zbyt mocne, szczególnie na łydkach. To prawda, masaż łydek nie jest naszym ulubionym masażem. Ale generalnie, jeżeli chodzi o ten masaż Shiatsu, to on był przyjemny, ale do któregoś powtórzenia, bo polegał na tym, że babeczka już masowała rękami, ale w jednym punkcie powtarzała parokrotnie ruch. No i to już tak, nie wiem, u mnie po trzecim to bolało. To prawda. Dość mocno bolało. Raz powiedziałam już nawet, żeby może trochę mniej siły użyła, bo już mnie boli po prostu. Ja miałam jeszcze masaż głowy i twarzy i masaż twarzy był naprawdę fajny, ale głowa to masakra w porównaniu z tym, co miałam w Jogjakarcie. To dużo gorzej. A jak twój masaż nóg? Stóp. Stóp. Miałem tak, masaż stóp. Ja chyba nie jestem fanem. Może komuś by się spodobało, ale ja raczej podziękuję następnym razem. Ale generalnie uważam, że było warto. To były Tak. takie 2 godziny, była fajna muzyka, To prawda. bardzo można było się zrelaksować. Całość kosztowała nas, 470 000 rupii. czyli tak będzie 55-60 osoby. No, około 55 zł za osobę za 2 godziny. Więc jak na cenę polską, mało. Jak na cenę indonezyjską, No coś drogo. trochę, no. To widać było w ogóle, ten salon był dość taki ekskluzywny i było widać, że tam bardzo też higieny przestrzegają. Wszystko było w folii, pewnie uprane, więc akurat tutaj na duży plusik. A my idziemy dalej, wstąpimy jeszcze do dużego supermarketu, bo jest w okolicy, a potem wracamy na obiad do domu.
Najbardziej lubimy przechodzić te 4-pasmówki szybkiego ruchu. Pan nam pomoże. O! Dobra, tu możemy chyba iść, nie? Teraz? Motor. Dobra. Chodź. O, pan się denerwował. Thank you. I jeszcze druga strona. Tu powinno być ok. Uważaj po lewej. Chodź, Dobra, i autobus? Na chillu. Po Indiach takie drogi to dla nas to jest tak. Trafiliśmy na jakiś bardzo dobrze zaopatrzony sklep, bo nawet można liście bananowca kupić. Generalnie to mają tutaj bardzo fajne owocki i warzywa, których nie znam. Na przykład, proszę bardzo, to jest chyba pieprz w ogóle. Te kukurydzy są przepyszne. U nas bardziej w słoiku można je kupić. Są też liście. To są liście limonki, z tego co widzę. O, jest nawet papryka, ale oczywiście ceny papryki powalają. Tak samo jak ceny nabiału, seru, masła, mięsa to nawet nie szukam, bo tego mięsa to nie mięso. Mamy duriana. Bardzo kujące są te kolce. No i dosyć ciężki. W sumie porównywalnie wielkość do wagi ma do arbuza. Ale zapach ma bardzo intensywny jednak. Ciekawe jest to, że na przykład są magnumy z maczą. Tutaj jeszcze mamy przygotowanie nadal do chińskiego Nowego Roku. Spróbowaliśmy takich ich przysmaków. Smakują karmelem, ale są mega niedobre, więc nawet nie zjedliśmy, tylko wyrzuciliśmy. Pokarało to, że chcieliśmy otworzyć przed Nowym Rokiem. W tym wieżowcu po prawej stronie właśnie mieszkamy. Gdzieś tu po lewej stronie, na 17 piętrze. Zainspirowani kursem gotowania kupiliśmy sobie orzeszki makadamia, żeby samemu coś przyrządzić. Kupiliśmy je na targu, jednak niestety mają robaczki. O, te czarne. Ten się coś nie rusza. O, tutaj mamy ruszającego się. No nie zauważyliśmy niestety tego wcześniej. A szkoda, bo kupiliśmy największy woreczek, jaki był dostępny. A tu smażymy tempeh, czyli sfermentowana soja. Tutaj te białe elementy pomiędzy ziarnami soi to jest pleśń. To jest właśnie ten produkt, który na targach jak leży, to on jest ciepły w dotyku, bo cały czas fermentuje. Ale bardzo był smaczny po usmażeniu. Trochę wyglądał jak smażony batonik. No i właśnie przyrządzamy sobie obiad. Kici, chodź tutaj. No i jak ja mam cię stamtąd wyciągnąć? Tak, zabierzmy deskę. No wychodź. Dobry obiadek? Jemy i zmykamy do pracy.
Na większości indonezyjskich osiedli dostępne są dla mieszkańców siłownie i baseny, z których staraliśmy się korzystać w wolnych chwilach. Podczas podróży po Indonezji każdego dnia staraliśmy się odkrywać coś nowego. Mimo że byliśmy tam w porze monsunowej, deszcz tylko raz pokrzyżował nasze plany. Podczas deszczów ludzie chodzą z parasolami i próbują je sprzedać. Zatrzymał się już nawet skuter niedaleko nas i spytali, czy chcemy kupić parasolkę. Okazało się, że oni wcale nie sprzedają tych parasolek, tylko ci wypożyczają, idą z tobą i jak dojdziesz do miejsca, do którego chcesz dojść, po prostu mu płacisz i on wtedy zabiera parasolkę i odchodzi. Mega ciekawe, no my zrezygnujemy, ale nadal czekamy, aż trochę przestanie padać. Pewnie jak za chwilę nie przestanie, to weźmiemy po prostu sobie Bolta, właściwie Golka lub Graba i dojedziemy do hotelu samochodem. Przeszła porządna ulewa. Rzeka bardzo się wzburzyła na tamie, ale nie ma co już czekać, już przynajmniej nie pada tak bardzo. Nie możemy podnosić stóp, bo się wywalimy! Tak, bardzo śliskie płytki zrobili na chodnikach, na mostach, w sumie wszędzie tutaj dookoła. Albo chodzimy ulicą, albo krawężnikami, no bo już jeden upadek był zaliczony. Nieprawda! Ale nic nikomu się nie stało. Właśnie wymeldowaliśmy się w hotelu, w którym mieliśmy spędzić 2 tygodnie. Spędziliśmy tam 2 noce. O 2 za dużo. O 2 za dużo. Zmieniamy hotel, bo to, co było pisane w ofercie pokoju, zupełnie nie zgadzało się z tym, co dostaliśmy. Szczególnie nie było kuchni, ale generalnie rzecz biorąc porządek tam karaluchy. Było bardzo brudno. Karalucha znaleźliśmy, więc złożyliśmy reklamację do Agody właśnie. Bardzo szybko to poszło, też bardzo szybko mi odpisali w ogóle na tą reklamację, tak bardzo sprawnie, przyznam szczerze. Procedura wygląda tak, że niestety mu wysyłają zapytanie do hotelu, który musi wyrazić zgodę na anulację naszej rezerwacji, więc trochę też dobra wola hotelu, że zgodzili się nam zanulować pozostałe dni. No bo inaczej byśmy jakby mogli anulować, ale byśmy nie dostali zwrotu pieniędzy, bo tam jest tak, że jakby anulacja polega na tym, że 100% twojej zapłaty idzie na anulowanie, więc to jest totalnie jakby bez sensu, nie jest to zbyt opłacalny interes. Tak, no i teraz jedziemy około 15 do 20 minut autem do następnego naszego lokum w Wieżowcu, na 17 piętrze tym razem. Wynajęliśmy tym razem mieszkanie całe już od jakiegoś lokalsa. Tak, prywatnej osoby. Wygląda na zdjęciach, że jest to nowy budynek. Nie ma go jeszcze nawet na mapach Google'a, co jest trochę niepokojące z jednej strony, ale z drugiej strony ma opinię, więc myślę, że powinno być dobrze. A na dole mamy mieć galerię handlową. Och, tak. I wreszcie może będzie dobre jedzenie, bo wczoraj jak zamówiłam jedzenie, to dostałam takie 3 odgrzane nuggetsy z takich mrożonek. Które nie wyglądały w sumie jak nuggetsy i trochę nawet nie Tak. smakowały, tylko w nazwie tak. Tak, jakieś chyba jakby 3 parówki, ale takie malutkie, takie końce parówek, które też nie smakowały jak parówki. Trochę jak pulpa jakaś. Jakaś pulpa i troszkę frytek. Tak bym powiedziała, że jest 15. Maksymalnie. Więc mam nadzieję, że zjemy jakieś dobre śniadanko i wreszcie będziemy mieć kuchnię, więc nastawiamy się na gotowanie, co? Dokładnie. Awokado już dojrzewa, kupiliśmy awokado. Będzie guacamole. Zmiana hotelu wyszła nam zdecydowanie na lepsze. Standard jest o wiele lepszy niż w poprzednim. Za niewiele większą dopłatę. Mamy przepiękny widok z 17 piętra. Zbiera się burza, więc szybko lecimy na zakupy
No i do domu pracować. I oglądać burzę. Podeszliśmy do pobliskiej restauracji i nasze jedzonko wygląda tak. Właśnie dostaliśmy zupę z nietoperza. Żartuję. Nie, to chyba nie jest nietoperz. Ponoć jakaś regionalna zupa indonezyjska. Pan nam zaproponował. No stwierdziliśmy, dobra, weźmiemy. Ale czy zjemy, to się okaże. Co tutaj mamy? Jajko. W panierce, ciekawe.